Cześć, ruszyłem dzisiaj wcześnie rano z Rodvik w Danii, płynę na Rugię. Jest piękna pogoda, świeci słońce, nie jest bardzo ciepło, umiarkowany wiatr, bardzo przyjemna żegluga. Zbliżam się do dość uczęszczanego szlaku statków handlowych i muszę przejść na drugą stronę. Ruch jest dość duży na tym akwenie. Chciałem pokazać Ci dzisiaj, jak możemy analizować obiekty AIS w aplikacji iBoat i w TimeZero, tak aby bezpiecznie minąć się z tymi statkami. Zapraszam. Spójrzmy na sytuację za burtą. Wokół wydaje się, że jest pusto. Nie widać nawet przez lornetkę jakichś jednostek. Ale zobaczmy, czy na tym z pozoru pustym morzu coś jeszcze pływa. W warstwach włączymy wyświetlanie obiektów AIS. Nasz transponder cały czas pracuje, ale mieliśmy wyłączone wyświetlanie tych obiektów na mapie. Zobaczmy, co tutaj się pokaże. O, widać, że ruch jest całkiem spory. Dodajmy może jeszcze informacje o obiektach AIS. I umieśćmy ten boks na ekranie. Spójrzmy, co jest tutaj w pobliżu. 3 mile przed nami będzie nam przechodził przed dziobem Alonisos. Tutaj już nas minął Patria, 4 mile. No inne jednostki są zdecydowanie dalej. 5 mil. Nasze jest widzi tutaj jeszcze jakieś jednostki, które są oddalone o ponad 16 mil. Te jednostki znajdują się w zasięgu naszego transpondera AIS. Wróćmy do tytułowego pytania, czy AIS może być używany do analizowania kolizyjności na morzu. Jakiś czas temu pan profesor Andrzej Bąk z Politechniki Morskiej w Szczecinie polemizował z notką w mojej książce Nawigacja elektroniczna w praktyce, gdzie napisałem, że CPA może być obliczane w systemie AIS. Pan profesor uważa, że do oceny kolizyjności może być używane tylko ARPA, czyli dane pochodzące z radaru. Wiele dostępnych prac naukowych wskazuje, że systemy EGDIS, czyli te używane na konwencyjnych statkach, do oceny ryzyka kolizji wykorzystują zarówno dane pochodzące z ARPA, czyli z radaru, jak i z AIS. Między innymi możliwe jest ustawienie alarmów, gdy CPA i TCPA przekraczają wartości alarmowe. System automatycznej identyfikacji został zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi poprzez wymianę istotnych informacji nawigacyjnych między statkami, ale też między statkami i stacjami brzegowymi. Po podłączeniu do EGDIS, czyli do elektronicznego systemu wyświetlania map i informacji, AIS umożliwia otrzymywanie informacji identyfikacyjnych i nawigacyjnych o innych jednostkach, które są również wyposażone w system AIS. EGDIS analizuje ruch tych jednostek i może dokonywać obliczeń CPA, czyli najbliższy punkt zbliżenia, oraz TCPA, czyli czasu do tego najbliższego punktu zbliżenia. Przekroczenie ustawionych limitów CPA i TCPA może generować alarm. Informacje dostarczane przez AIS, takie jak pozycja, prędkość nad dnem, kurs nad dnem innych statków, są kluczowe do oceny sytuacji kolizyjnej. Dzięki temu oficerowie na mostku statku mogą monitorować ruch innych jednostek i podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia kolizji. Źródła ostrzegają przed nadmiernym poleganiem wyłącznie na systemie AIS w celu unikania kolizji. Istnieje szereg ograniczeń tego systemu. Przede wszystkim wiele mniejszych statków nie jest w nich wyposażonych. System taki może być wyłączony przez kapitana. Otrzymywane raporty mogą być nieprawidłowe. System może być zagłuszany lub nawet celowo fałszowany. Tak więc, chociaż AIS jest cennym narzędziem do oceny ryzyka kolizji i jest integralną częścią systemów EGDIS wspomagających unikanie kolizji,
to nie powinien być traktowany jako jedyne i niezawodne źródło informacji. Oficerowie powinni stosować inne środki weryfikacji danych i zachowywać świadomość sytuacyjną, czyli prowadzić obserwacje, również obserwacje wyświetleń radaru. Tyle opracowania naukowe na ten temat. Wróćmy do realiów żeglarstwa na mniejszych jednostkach. Na wielu jachtach nie mamy anteny radarowej, m.in. ze względu na koszty, a system AIS w postaci odbiornika lub transpondera zazwyczaj w tej chwili jest. Proste odbiorniki AIS jako przystawki do komputera są już osiągalne za kilkaset złotych, a bardziej zaawansowane gdzieś od około 1500 zł. No i spójrzmy na sytuację z obiektami AIS. No warto zacząć od tego, co znajduje się po prawej burcie, gdyż te jednostki mają z definicji pierwszeństwo. Możemy kliknąć na danej jednostce, wtedy pojawia nam się informacja tutaj szczegółowa. Mamy również okno nawigacyjne po prawej stronie z informacją o obiekcie. Program również w tym momencie graficznie pokazuje nam na mapie CPA, czyli odległość mijania, tego największego zbliżenia. No oczywiście program oblicza również czas do tej odległości CPA. No tu widzimy, że dla tej jednostki Antares ta najmniejsza odległość to będzie za 25 minut i to jest 4,5 mili. No widać, że ten statek płynie zdecydowanie szybciej od nas. Tu może zwróćmy uwagę jeszcze na długość wskaźnika COG, SOG, to w przypadku naszego jachtu to jest ta czerwona przerywana kreska. W przypadku obiektów AIS to są te niebieskie przerywane kreski. W obu przypadkach są one ustawione aby pokazywały miejsce, w którym dana jednostka znajdzie się za godzinę. Więc na podstawie długości tych wektorów możemy od razu oszacować prędkość, czy relację naszej prędkości do prędkości naszej jednostki. A więc tutaj widać, że gdy ta jednostka znajdzie się w tym miejscu, my będziemy tutaj, więc będziemy mijać się w odległości ponad 4 mil, więc całkowicie bezpiecznie. Ta jednostka już przechodzi tutaj przed naszym dziobem. Tu mamy kolejną jednostkę. Jeżeli na niej klikniemy, to widzimy, że to CPA to będzie za 41 minut i odległość mijania to będą 2 mile. W postaci tej niebieskiej kreski widzimy właśnie to CPA zaznaczone graficznie na mapie. Ciekawsza sytuacja jest po naszej lewej burcie. Tutaj widać, że program sygnalizuje nam alarm CPA, TCPA. Sprawdźmy, jak mamy ustawiony alarm w programie. Alarmy. I mamy tutaj wartość alarmową CPA to jest 1 mila, natomiast TCPA 60 minut. Czyli jeżeli jakaś jednostka miałaby się z nami mijać w odległości mniejszej niż 1 mila i będzie to za mniej niż godzinę, to program będzie nam to alarmował, będzie nas tutaj o tym informował. Widzimy, że tutaj momentami pojawia się ta jednostka na czerwono i pokazuje się CPA pokazane na mapie. Możemy kliknąć tą jednostkę, to jest Lama. No i mamy tutaj za 58 minut odległość mijania prawie 0,8 mili, niecała mila. No jak widać, ta odległość tutaj zmienia się. No więc jest to jednostka potencjalnie kolizyjna. Duże statki najczęściej w wytycznych armatora mają odległość mijania przewidzianą na 2 mile, bardzo duże nawet 3 mile. Myślę, że my nie chcielibyśmy się mijać powiedzmy w odległościach mniejszych niż pół mili. Tutaj jest takie ryzyko. Ta jednostka co prawda my mamy pierwszeństwo, powinna nam ustąpić drogi, ale jak wiemy lepiej tego nie sprawdza. Jeszcze tutaj spójrzmy na żółto, zaznaczyłem obszar rozgraniczenia ruchu, który chcielibyśmy tutaj ominąć, ale nasza trasa prowadzi nie przez ten obszar. Spójrzmy, jak ta sama sytuacja wygląda na innych urządzeniach. Jak widzimy na iPadzie, sytuacja oczywiście wygląda identycznie. Również ta jednostka została oznaczona jako
jako czerwona, czyli alarmowa. Tutaj mam ustawione w programie iBoat te same wartości alarmowania, czyli 1 mila i 60 minut. No oczywiście w aplikacji na tablecie mam dokładnie tą samą trasę. Ona pojawiła się tu automatycznie w momencie, kiedy ją zaplanowałem w systemie na komputerze. No i jeżeli tam ją aktywowałem, to ona tutaj jest również aktywna. W związku z tym program nam pokazuje te same dane. Jest to jednostka, na którą musimy zwrócić uwagę, bo tu rzeczywiście ta odległość mijania, możemy to sprawdzić klikając na tej jednostce. No widzimy, że tutaj w tej chwili nawet to są jakieś dziesiątki metrów, prawda? Czas do tego CPA to jest w tej chwili około 55 minut. No więc mamy trochę czasu na podjęcie jakiejś decyzji. No jak zwykle w takich sytuacjach możemy zareagować w różny sposób. No, moglibyśmy zmienić kurs, tak żeby w większej odległości przejść za rufą tej jednostki. No raczej niewskazane jest tutaj przyspieszanie i przechodzenie przed dziobem. Ponieważ płyniemy na silniku, będziemy mogli również, chyba najprostszym rozwiązaniem bez zmiany kursu będzie po prostu zwolnienie. Płyniemy w tej chwili około 5 węzłów, no więc jeżeli zwolnimy, no to ta jednostka przejdzie nam przed dziobem w bezpiecznej odległości. No to myślę, że to jest mój wstępny plan. Mamy tu około 50 minut jeszcze do tego największego zbliżenia, więc jest trochę czasu na podjęcie decyzji. Spójrzmy, jak ta sama sytuacja wygląda w aplikacji iBoat na iPhone'ie. No oczywiście na iPhone'ie sytuacja, jak należałoby się spodziewać, wygląda identycznie. Również pojawia się ta jednostka. Nie jest ona tutaj oznaczona jako alarmowa, ale sprawdźmy, jakie mamy ustawienia alarmu dla jednostek AES. Wchodzimy do ustawień, alarmy, alarm CPA. O, tu widzimy, że mamy alarm CPA, TCPA wyłączony, ale wartości też są inne. Mamy pół mili i 20 minut, więc zmieńmy to na te same parametry. Wpisujemy tutaj 1 mila i 60 minut. I włączamy alarm. No jak widać, alarm automatycznie już się Alarm CPA/TCPA. wywołał. Również iPhone mówi do nas po polsku, informuje nas o pojawieniu się alarmu. Tu oczywiście też możemy wyświetlić szczegóły tej jednostki. Widzimy, że CPA to jest między 300 a 400 metrów, a nawet 80. No i mamy w tej chwili 50 minut do tej odległości największego zbliżenia. Tutaj również widzimy, że na mapie aplikacja pokazuje nam to CPA graficznie na ekranie, więc no jest to bardzo wygodne, bo możemy łatwo zorientować się w sytuacji. Sprawdźmy to dla innych jednostek, na przykład dla tej, gdzie mamy CPA 2,5 mili za 30 minut. Musimy włączyć CPA graficznie. Po włączeniu program nam również pokazuje tą odległość największego zbliżenia. Czyli w momencie, gdy ten statek Alarm znajdzie się CPA/TCPA. tutaj, no, będziemy mieli jeszcze dość znaczną odległość do tej jednostki. To wyświetlanie graficznego CPA na mapie jest bardzo przydatne, bo od razu na pierwszy rzut oka możemy ocenić, w jaki sposób będziemy się mijali, czy ten statek przechodzi nam przed dziobem, czy to my przechodzimy przed jego dziobem i możemy dość szybko i łatwo podjąć odpowiednią decyzję. Wróćmy jeszcze do programu nawigacyjnego. Spójrzmy tutaj jeszcze raz na sytuację, przeanalizujemy jeszcze ten kąt Ship Stellar. Klikam na tą jednostkę, wyświetla nam się CPA graficznie na mapie. Widzimy, że ta jednostka w tej chwili jest w odległości o ponad 8 mil. Widzimy, że CPA to jest około 2 mil i to będzie za 30 minut.
Czyli tak, można powiedzieć, za 30 minut ta jednostka tutaj będzie nam przechodziła przed dziobem, bo to CPA to tak prawie jest równolegle do naszego kursu. Tu mamy jeszcze jednostkę Triton. Ta jednostka płynie trochę w innym kierunku. CPA to jest 3 mile, również za 30 minut. Możemy również podejrzeć właściwości obiektu, wtedy wyświetlają się informacje szczegółowe. Widać, że tutaj status tej jednostki to Diving Operations, czyli jakieś prace podwodne i status ograniczona zdolność manewrowa. Zobaczmy jeszcze Lamę. W tej chwili w odległości ponad 10 mil. No widać, że CPA to jest kilkaset metrów za 44 minuty. I zobaczmy właściwości tego statku. Statek cargo w drodze o napędzie mechanicznym. No w tej chwili żadnych innych jednostek, którymi moglibyśmy być na kursie kolizyjnym, nie widać. Przy okazji możemy zobaczyć, że ten Triton znajduje się gdzieś w okolicach wraku. Jeżeli to są prace podwodne, no to są pewnie jakieś nurkowania właśnie przy tym wraku. Na jachcie, na którym teraz płynę, jest zainstalowany transponder EasyTer X3 niemieckiej firmy Weatherdog. Jest to urządzenie klasy B+, i posiada wbudowany splitter antenowy, też wyjście NMEA 2000, a więc jest bardzo łatwo je zainstalować. Na morzu jedną z najważniejszych rzeczy jest prowadzenie obserwacji, a więc bierzemy lornetkę do ręki i spoglądamy, co widać z naszej lewej burty. Pojawiły się jakieś dwie jednostki, widać też jakąś szybką motorówkę, która jednak nie ma transpondera AIS, bo nie widzimy jej na naszej mapie. Wracamy do naszego systemu nawigacyjnego. Zwolniliśmy z prędkości 5 węzłów do około 4. Spójrzmy teraz na sytuację z Lamą. Mamy do CPA 20 parę minut. No i odległość CPA no tutaj zmienia się, ale jest w okolicach 500 metrów. Momentami jest większa, momentami mniejsza. No ewentualnie jeżeli zbliżymy się jeszcze bardziej, to jeszcze trochę zwolnimy i przepuścimy ten statek przed naszym dziobem. Myślę, że warto poinformować kapitana statku Lama o naszych zamiarach. Spróbujmy wywołać go przez radio. Lama, this is Grey Mouse. Grey Mouse, this is Lama, over. Lama, this is Grey Mouse. Channel 72, please 72, over. Grey Mouse, switching to channel 72. Lama, this is Grey Mouse. Grey Mouse, this is Lama, over. Good afternoon, sir. We are on a collision course. Intention: I will reduce my speed to give you away. Keep your course and speed. Please confirm, over. Grey Mouse, I received. I'm maintaining my course and speed. Thank you for info. It is appreciated. Have a great sailing, over. Lama, this is Grey Mouse, out. Spójrzmy na iPada. No tutaj również sytuacja wygląda podobnie. Wyświetlamy CPA. TCPA. No CPA nie jest za duże, także chyba będziemy musieli jeszcze zwolnić. Spójrzmy na aplikację na iPhone'ie. Mamy ją zawsze pod ręką. No i tu również widzimy te
te same informacje. CPA około 500 metrów, trochę więcej, 21 minut. Statek dobrze widoczny gołym okiem. Tutaj jeszcze dwa statki, które już przeszły na lewą stronę. A z tym powinniśmy mijać się za kilkanaście minut. Lama zbliża się, jest w tej chwili w odległości 3 mil. Odległość CPA jest tutaj gdzieś w okolicach pół mili. 800 metrów, trochę mniej i czas to 12-13 minut. Więc za 13 minut będziemy najbliżej siebie. Tu widzimy u dołu, że również Triton momentami pokazuje alarmową odległość CPA, ale Triton wykonuje tutaj jakieś manewry w okolicach tego wraku, więc raczej tutaj nie będziemy mieli kolizji. Spójrzmy, jak to wygląda na iPadzie. Podobne informacje, 12 minut, pół mili lub trochę mniej. I spójrzmy na iPhone'a. No, oczywiście również podobnie. No, statek oczywiście jest już bardzo dobrze widoczny. Za około 10 minut nastąpi największe zbliżenie. Jeszcze parę minut, statek przejdzie nam przed dziobem, będziemy mogli przyspieszyć. Zostało 5 minut do odległości największego zbliżenia, także za moment statek będzie przechodził nam przed dziobem. I oto nasz statek My Lama. Właśnie przechodzi przed naszym dziobem. Jest w odległości pół mili. Statek Lama mija nas w odległości pół mili. Przez około 20 minut płynąłem jeden węzeł wolniej, co pozwoliło nam na uzyskanie tutaj bezpiecznej odległości mijania się. Czas ruszać dalej. Spójrzmy na sytuację dookoła, czy coś tutaj się zmienia. Pojawił się Wilson, ale CPA to 3 mile za 40 minut. Widzimy to CPA graficznie na ekranie, więc my będziemy już zdecydowanie dalej. Przejdziemy przed dziobem tego statku i z lewej burty mamy Agia Chart, CPA prawie 6 mil za godzinę, więc też nie ma tutaj ryzyka kolizji. Lama zmieniła już swój status na niebieski, no gdyż bezpiecznie się minęliśmy.
Triton nadal znajduje się w okolicach wraku. Helios zmienił kierunek. Mamy tutaj nową jednostkę Monsoon, ale to też mamy tutaj godzinę do mijania się, więc zobaczymy, w którym kierunku będzie płynął. Rzut oka na całą sytuację na iPadzie. No i spójrzmy na to samo na iPhone'ie. Nasza trasa jest wyznaczona do Vite na Hiddensee. Tu mamy w planie dopłynąć. Zostały nam tam jeszcze 4 godziny. Może dodajmy odległość do celu. Czyli mamy tu jeszcze 21 mil. No, w tym momencie przyspieszamy. Za około 4,5 godziny powinniśmy być w Vite na Hiddensee. No, wygląda, że bezpiecznie udaje nam się minąć ten obszar wzmożonego ruchu statków. No, dzięki systemowi AIS mogliśmy podjąć odpowiednią decyzję, jeżeli chodzi o mijanie się ze statkiem Lama. Minęliśmy się ze statkiem Lama. A na horyzoncie ląd. To Rugia, a właściwie pierwsza wyspa zewnętrzna Hiddensee z wysokimi klifami i parkiem narodowym. Zostało nam tam około 16 mil, 16,5 mili. Za jakieś 3 godzinki powinniśmy dotrzeć do podejścia między wyspami. Udało się bezpiecznie przejść na drugą stronę szlaku statków handlowych. Zbliżam się do Rugi. Jeszcze parę godzin i powinienem zacumować w któryś z pięknych porcików. Być może w Kloster, być może w Vite albo w Szaprodę. A zobaczymy, gdzie nas wiatr zaniesie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do usłyszenia, do zobaczenia na morzu. Ten film jest częścią kursu Nawigacja elektroniczna bez tajemnic dostępnego w Akademii Nawigacji Elektronicznej. Jeśli podobał Ci się ten program, to polub go na YouTube. Jeśli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o nowych filmach z dziedziny nawigacji elektronicznej, to zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia.